Szczęść Boże, witajcie w 5. odcinku Zdolnych. Nasz drugi sezon nadawany z Bocho przy Stolarskiej. Kawa świetna, inne rzeczy również. A gościem Państwa gościem, moim Państwa jest ksiądz dr Krzysztof Porosło, jeden z naszych stałych współpracowników, którego pewnie rozpoznajecie z wielu wydarzeń, na przykład rekolekcji liturgicznych Mysterium Fascinans, choć nie tylko. Będziemy rozmawiali o tej współpracy z Dolem, ale chciałbym Krzysztofa zapytać trochę o jego drogę, o to skąd liturgia, może trochę skąd kapłaństwo. Krzysztofie, więc witaj w Zdolnych. Witaj serdecznie Łukaszu, Szczęść Boże, witam Państwa. No właśnie, bo to trochę tak jest, że w gronie pobożnych, kościelnych ludzi tu w Krakowie, acz nie tylko, kiedy pada twoje nazwisko, ksiądz Porosło, to od razu ludzie reagują: aha, liturgia. No i masz już taką markę, jesteś po prostu liturgistą par excellence. Ale jak to się stało? Kiedy odkryłeś liturgię? Z punktu widzenia formalnego nie mogę używać tego tytułu. Bo ja właśnie to zrobiłem. Właśnie, bo formalnie wykształcenie mam mnie. z teologii dogmatycznej, bo ukończyłem doktorat z teologii dogmatycznej, a nie liturgiki. Więc mogą się niektórzy doczepić o nadużywanie tego tytułu. Ale to prawda, że, dobra korekta, jakoś czyli tam... tak, jesteś teologiem dogmatycznym, aczkolwiek bardzo mocno zorientowanym na liturgię, tak bym to powiedział. I ona jest oczywiście bardzo dla mnie ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, dla chrześcijanina po prostu liturgia musi być super ważna jako ten szczyt i źródło całego życia chrześcijańskiego. A z drugiej strony liturgia jest dla mnie ważna po prostu, bo się bardzo nią interesuję, jest taką moją pasją. W kapłaństwie takim powołaniem w powołaniu jest popularyzacja liturgii, mówienie o niej, to co nazywamy też katechezą mistagogiczną, więc słusznie jakoś tam się identyfikuje moją osobę z tym tematem. Natomiast cała droga ma chyba takie dwa ważne elementy. Pierwszym jest to, że po prostu wyrosłem z domu, w którym wiara była czymś naturalnym i oczywistym. Taki dom chrześcijański, w którym o pewnych rzeczach się po prostu nawet nie dyskutowało, bo to było tak oczywiste. Jak to, że jesteśmy w niedzielę na Eucharystii i ja nie mam nigdy takiego obrazka, w którym byśmy się zastanawiali, czy pójść, czy nie pójść, czy są jakieś okoliczności, które by w temu przeszkadzały. Nie, po prostu cały mój dom szedł na Eucharystię. To było wiadomo, że Eucharystia miała ten punkt, czy niedziela miała ten punkt centralny. Ale też uczestniczyłem w nabożeństwach majowych, czerwcowych. Zawsze takie chyba najpiękniejsze wspomnienie liturgiczne z dzieciństwa to jest wspomnienie rorat o 6 rano w mojej parafii. Czyli takie prawdziwe roraty poranne. Prawdziwe, tak. Nie wiesz, wersja dla dzieci o 18:30. Nie wierzę w ogóle w tą rosę wieczorną. Nie, więc to były takie, no jeszcze pochodzę z Nowego Targu, więc często w dużym mrozie, przy dużym śniegu, wyprawa rano, to był cały rytuał, mama robiła kakao, potem wracaliśmy po tych roratach do domu i też był taki rytuał, że zawsze wracając z kościoła wstępowaliśmy do piekarni i kupowaliśmy drożdżówki, ja zawsze brałem oponkę z czekoladą i to mam takie wspomnienie jakby znacznie szersze niż sama liturgia, ale które bardzo było ważne. Czyli też taki rytuał domowy, prawda? Tak, w jakimś sensie takiej liturgii domowej. To, co prowadzi do tej liturgii publicznej per se, prawda? Gdzie cała rodzina jakby celebruje ten czas liturgiczny, okresy liturgiczne i tak dalej. Ale wiesz co, myślę, że może jak byłeś mały, jak dorastałeś, to katolicyzm, zwłaszcza może w średnich miastach, w Nowym Targu, to jeszcze było coś takiego, co wszyscy robili, prawda? Tak, myślę, że na pewno było większy ten procent, odsetek ludzi chodzących do kościoła, szczególnie właśnie na Podhalu. To było coś naturalnego. W ogóle moja parafia jest, i to jest taki drugi element, o którym chciałem powiedzieć, bo jedno to był dom, a drugie to było parafia. Parafia, w której liturgia jest niesamowicie ważna. I właśnie to mnie ciekawiło, bo chciałem powiedzieć, wiesz, że wszyscy chodzili do kościoła, ale może mało kto sobie zadawał takie pytanie, właśnie o ten rytuał, o głębię liturgii, o tradycję, o znaczenie symbolu, a ty właśnie poszedłeś tak dalej, więc może to ta parafia, tak? Tak, to na pewno był taki ważny moment, choć nie byłem ministrantem jako małe dziecko, chodziliśmy do kościoła z rodzicami, ale nie służyłem przy ołtarzu. Dopiero taka decyzja, żeby zacząć posługę przy ołtarzu, ona się związała z wyjazdem na moje pierwsze rekolekcje oazowe. Ja kończyłem gimnazjum, miałem iść do szkoły średniej i pojechałem na 0 stopień oazy Nowego Życia. I po tych rekolekcjach już się zrodziła taka decyzja, że wstąpię do służby liturgicznej. Poszedłem na tak zwany kurs lektorski.
Potem przyjąłem błogosławieństwo ministranta Słowa Bożego i zacząłem posługę w parafii i mnie to bardzo zaangażowało, tak? To znaczy w ogóle ja mam taką naturę, że jak coś robię, to już jestem cały w tym. Rzecz jest w decyzji, żeby... Dobra rzecz, nie? Tak, ale rzecz jest w tym, żeby się zdecydować. Jak już się zdecyduję, to już całym sercem przy tym, więc bardzo się zaangażowałem w życie parafii i też miałem super animatorów liturgicznych, bo tak naprawdę cała moja pasja liturgii zrodziła się przez przyjaźnie z animatorami liturgicznymi, którzy mnie wprowadzali. Nawet nie osoba księdza, tylko właśnie osoba świeckich animatorów, którzy mieli dużą wiedzę, też pasję. Mieliśmy próby asysty. W ogóle w mojej parafii to nie było tak, że nie wiem, jedno służenie w tygodniu. 4 służenia w każdym tygodniu. To było takie zaangażowanie, tak, próby asysty. 2 razy w tygodniu pełna asysta. Więc to też była zawsze takie doświadczenie liturgii właśnie nie minimalistycznej, tak? Ministrant, który ma ręczniczek tylko podać, tylko była to odpowiedzialność. Bardzo szybko nauczyłem się właśnie też posługiwać domszału, tak żeby zacząć no, też te bardziej odpowiedzialne posługi ceremoniarskie. I w momencie, w którym ja byłem w służbie liturgicznej, no to była liczba gdzieś pewnie koło 100 ministrantów, 80 lektorów, więc to była naprawdę konkretna liczba. I drugi taki fenomen to ta właśnie tak ważna służba liturgiczna, tak duży akcent na formację postawiony, stawał się naturalnym środowiskiem powołań kapłańskich. I moja parafia ma troszkę ponad 50 lat, a jest nas już ponad 60 księży z tej parafii, więc generalnie... Średnio ponad 1 rocznie. Tak. Więc to było naturalne środowisko dorastania do kapłaństwa też. Nie? I Pan Bóg nas wołał przez liturgię i przez posługę przy ołtarzu. Do parafii jeszcze wrócimy, może niekoniecznie tej twojej rodzinnej, ale do pytania o to, jak dzisiaj można w naszych parafiach, może niekoniecznie aż tak dobrze zorganizowanych jak ta w Nowym Targu, rozwijać pewną wrażliwość liturgiczną, pewną świadomość liturgiczną, ale to pytanie sobie odłożę na później. Czyli wstąpiłeś, Krzysztofie, do seminarium krakowskiego tuż po maturze, prawda? Tak, od razu po maturze. Był 2007 rok. Ja o tobie słyszałem, jak byłem jeszcze daleko stąd, zanim wróciłem do Krakowa, to słyszałem o kleryku Porosło, który tutaj niesamowite rzeczy robi już właśnie będąc studentem Metropolitalnego Seminarium Krakowskiego. Czyli wydaje się, że od początku jakby miałeś już taki pomysł, żeby coś z tą liturgią robić. Na przykład tutaj właśnie nasze Mysterium Fascinans, które ty zainicjowałeś, jeszcze będąc w seminarium. Powiedz, jak to w ogóle było możliwe, że tak wcześnie już tak dużo działałeś? No to były takie kolejne kroki właśnie, jak zaczęło się to moje zaangażowanie w parafię, to też połączyłem 2 moje pasje, którą też taką moją pasją na tym etapie była informatyka, programowanie, więc stworzyłem taki portal liturgiczny, który przez parę ładnych lat działał dość prężnie i miałem zawsze takie myślenie, że czemu nie robić rzeczy, które się wydają niemożliwe. Więc zacząłem pisać do różnych profesorów liturgijki maile, czy by chcieli pisać dla mojego portalu. Będąc jeszcze w liceum. Tak, będąc w liceum. Dla portalu służby liturgicznej w Nowym Targu. Na przykład profesor Nadolski, już świętej pamięci, czy ksiądz Maciej Zachara, oni się zgodzili i pisali te teksty. I profesor Nadolski był też taką osobą, która zaczęła wlewać gdzieś tam w moje myślenie i w moje serce jeszcze dalej sięgające idee, bo ja go poprosiłem o taki cykl artykułów, a on mi wtedy powiedział, a czemu on ma to napisać? Może ja bym to napisał, on mi to sprawdzi, on zrobi gdzieś tam taką recenzję tego, podesłał mi artykuły, z czego mogę się inspirować. Tutorialny trochę. Tak, tak. I kiedy to powstało, to on mówi, a czemu się na tym zatrzymać? Rozbudujmy to i zróbmy z tego książkę. I tak powstała moja pierwsza książka. Ja miałem wtedy 18 lat, byłem przed seminarium. O liturgii w pytaniach, odpowiedziach. To było dla Ruchu Światło-Życie przygotowane i też w wydawnictwie Ruchu Światło-Życie wydane. Ale jakby cała inicjatywa, inspiracja i takie też towarzyszenie właśnie księdza profesora Nadolskiego, któremu właśnie zawdzięczam to, że był ktoś, kto zobaczył jakiś potencjał i uwierzył w jego realizację, nie? Był kimś, kto chciał, nie? To wydobyć ze mnie. Też, że poszedł jakby krok dalej niż tylko odpowiedź na twoją prośbę, bo napisać dla kogoś artykuł to nie jest trudne, prawda? Zrobione, odhaczone, ale to, że zainwestował w ciebie, w te relacje takiego właśnie mistrza-ucznia i że chciał, żebyś ty zaczął szukać, pisać, no to jest piękne. Tak, to bardzo taką olbrzymią wdzięcznością wspominam.
I potem drugą taką osobą, którą również właśnie w takim słowem mistrz, czy może nawet chyba bardziej ojciec, to myślę o arcybiskupie Rysiu, który był rektorem seminarium, kiedy ja wstąpiłem. On został rektorem, jak ja wstępowałem do seminarium, więc pierwsze 4 lata mojej formacji on mi towarzyszył. Też towarzyszył jako taka osoba, która nie gasiła pomysłów, nie? A wręcz przeciwnie, to znaczy dostrzegając jakiś tam potencjał, charyzmat, to pomagał urzeczywistnić. I dlatego też na przykład powstały rekolekcje Mysterium Fascinans, których przełożeni nie zgasili na pierwszym roku, kiedy kleryk pierwszego roku przed z inicjatywą. Oczywiście pierwsza edycja była zupełnie inna bajka niż 10, tak? To była bardzo kameralne wydarzenie. Pierwsza edycja, nie pamiętam dokładnie, ale z 30 parę osób. I idea była taka, żeby powstały rekolekcje dla animatorów ruchu Światło-Życie. Właśnie moich kolegów, też z którymi jeszcze przed chwileczką się formowaliśmy razem w strukturach Oazy. I często o tym rozmawialiśmy, że kończąc kurs animatora liturgicznego, my nie mamy dalej swojej formacji. Potem już posługujemy, ale nie mamy takich wydarzeń, rekolekcji, gdzie nas eksperci mogą doszkalać. A to jest jakaś nasza pasja. I stąd się zrodziła ta idea rekolekcji, które robiłem razem właśnie z moimi przyjaciółmi animatorami. I w którymś momencie nawiązałeś współpracę wtedy na pierwszą edycję jako gość przyjechał diakon Tomasz Grabowski. I tak się poznaliśmy z Tomkiem, no i tak się zaczęła potem... Który już wtedy był prezesem. Został wtedy, tak. Czyli zaczynaliście razem. Zaczynaliśmy, tak. Fascinans, Tomasz w Dolu. I już druga edycja była przy jakiejś kooperacji, a już od trzeciej to już ta współpraca była bardzo... Tak. Dokładnie. Powiedz, to był rok? To był rok 2008. W 2008 pierwsza edycja. Ja kończyłem pierwszy rok seminarium i wtedy w wakacje była pierwsza edycja. Mysterium Fascinans, no właśnie mamy już za sobą 14, to będzie to chyba teraz 14 edycja, prawda? Czyli prawie 14, 14 jest już gotowa. Może takie małe lokowanie produktu, zapraszamy oczywiście we wrześniu. Proszę Państwa, wszystkie informacje są już dostępne w internecie. Bardzo ciekawy temat. Liturgiczny orzech do zgryzienia. Będziemy rozmawiali o takich współczesnych wyzwaniach, przed którymi stoimy w przestrzeni liturgii trochę po pandemii, w takim trudnym kontekście, ale nie tylko o pandemii będzie. Ale wracając do tej historii właśnie 13-14 lat, powiedz, czy masz wrażenie, że Mysterium Fascinans jest jakimś realnym oddziaływaniem na życie liturgiczne w parafiach? To znaczy, o co mi chodzi? Bo mówiłeś o swojej parafii w Nowym Targu, niesamowitej. Przyznam szczerze, że nigdy takiej parafii ja sam nie widziałem. Chciałbym bardzo w takiej parafii dorastać czy pracować. Ale w takich przeciętnych parafiach, nawet w dużych miastach, mamy ludzi pewnie z całej Polski, którzy przyjeżdżają, pasjonują się liturgią, gdzie świeccy, czasami księża, czasami osoby konsekrowane, ale czy tak rozmawiając z nimi, patrząc na nich, masz wrażenie, że po tych weekendach rekolekcyjnych oni mogą faktycznie coś zmienić w życiu ich konkretnych parafii, czy to raczej jest takie, karmienie ich tęsknoty za jakimś pięknem, za jakąś głębią, ale na co dzień często ci ludzie właśnie nie mają możliwości, nie mają wpływu, że nasze parafie trochę jakby tą głębią liturgii nie żyją, tak z perspektywy tych kilkunastu lat. Wydaje mi się, że mam 2 doświadczenia. Tak, pierwsze jest związane z takim karmieniem głodu, który jest w ludziach, albo właśnie gdzieś tam rozbudzaniem jeszcze bardziej. W ogóle też są osoby na tych rekolekcjach, którym w ogóle otwieramy oczy, że taka przestrzeń istnieje. Nawet więcej, to jeszcze nie jest głód, który chcą zaspokoić, tylko w ogóle dowiadują się, że są głodni. Więc też znam takie piękne historie. Nie? Nawet jedna z moich ulubionych to jest historia osób, które teraz uczestniczą w rekolekcjach regularnie, a które trafiły na rekolekcje zupełnie przez przypadek, bo szukały rekolekcji charyzmatycznych. I ktoś im powiedział takie rekolekcje charyzmatyczne o Duchu Świętym. No to wpisały rekolekcje o Duchu Świętym w wyszukiwarkę i wyskoczyła edycja Mysterium Fascinans o Duchu Liturgii. No więc rekolekcje o Duchu. No, duch to duch, prawda? Tak. Będzie pobożnie, będzie. Będzie. No i ja chyba. w ogóle nie mam wątpliwości, że ten duch tam bardzo mocno działa. I ten sam duch. I to doświadczenie jakby zupełnie czegoś, czego nie spodziewały się, weszły w zupełnie nowe doświadczenie liturgii,
ale dały się poprowadzić, nie? I zafascynowały się. I jeżdżą teraz na kolejne edycje. Też mamy historię powołań, które się zrodziły w kontekście rekolekcji. Już mamy księży, którzy przyjeżdżali na Mysterium Fascinans jako świeccy chłopacy interesujący się liturgią, a to była taka przestrzeń, w której odkrywali, słuchali Pana Boga, których zaprosił do kapłaństwa i dzisiaj już są poświęcenia. Więc też jest taki właśnie indywidualny wymiar. Ale w takim wymiarze globalnym to myślę, że Mysterium Fascinans stało się takim punktem łączenia środowisk i z niego rodziły się kolejne inicjatywy. To znaczy Mysterium Fascinans zaczęło oddziaływać na większym polu współpracy, bo to jest jakby Mysterium Fascinans. Potem były katechezy liturgiczne, które z Tomkiem głosiliśmy. I potem w ogóle taka idea głoszenia właśnie katechez mistagogicznych, w ogóle rozwoju mistagogii, która zaczęła kolejne osoby. Potem powstała seria książek, nie? I zaczęliśmy też karmić rynek dobrą książką liturgiczną, nie? Trochę bardziej wymagającą. Z tego się rodziła idea rekolekcji też kapłańskich trochę, nie? Żeby teraz księżom zacząć posługiwać w kontekście liturgii. I to zarówno jest misją Dominikańskiego Ośrodka, który regularnie prowadzi rekolekcje dla księży, ale ja teraz też, to jest taka rzecz, która od mniej więcej 2 lat jakoś Pan Bóg tak prowadzi, że w każdym roku mam x spotkań formacyjnych dla księży i rekolekcji właśnie w kontekście Ars Celebrandi, ducha liturgii. I to jest coś, co bardzo mocno, myślę, może oddziaływać i to jest realny sposób kształtowania też jakości celebracji. Właśnie to mnie fascynuje, bo wspomniałeś pracę z księżmi. Może to są takie, nie wiem, weekendowe czy tygodniowe rekolekcje. No to jest jednak bardzo ograniczony czas. Gdyby chcieć opowiedzieć wszystko, pokazać całe szerokie spektrum różnych tradycji, to pewnie jest za mało. Ale opowiedz, no właśnie, jak masz wrażenie, że te kontakty z księżmi może zmieniają ich podejście? Bo wiesz, pytam dlatego, że ja często spotykam się w mojej pracy z ludźmi świeckimi najczęściej, którzy narzekają na to, że w ich parafiach liturgia jest taka byle jaka, że oni by nawet chcieli pójść głębiej, coś zrobić, zorganizować od strony asysty, służby liturgicznej, muzyki, tylko że często księża zdają się być takimi minimalistami, że jakby dla nich często liturgia nie jest takim właśnie tajemniczym czymś, w co chcemy wchodzić, co chcemy celebrować. Opowiedz trochę o tym doświadczeniu z księżmi. Jak to jest? Czy oni są właśnie otwarci na te twoje idee, czy raczej już z takim podejściem, że my to wszystko wiemy, w seminarium był wykład z liturgiki, posłuchamy cię innym razem? Myślę, że są bardzo różne te doświadczenia. To byłoby bardzo utopijne, gdybym powiedział, że jadę na rekolekcję i jest po prostu od razu wszyscy spijają ci z ust po prostu. Tak, nie? Więc czasami tak jest, że szczególnie ze względu też na mój wiek jadę i na przykład mam takie doświadczenie różnicy w stosunku do jakby takiego przyjmowania mnie przez osoby świeckie, u których ja nie doświadczam tego, że mój wiek może być problemem. Że mam dopiero 8 lat kapłaństwa, ale tak naprawdę to jest, tam miałem rok, 2, 3 i to się zaczęło. I nigdy tego nie doświadczałem, oporu. Natomiast u księży na dzień dobry muszę ich jakby przekonać, że ten młody człowiek, który tu przyjeżdża, może cokolwiek im powiedzieć, więc jest coś takiego. Natomiast też mam doświadczenia bardzo takie piękne, począwszy od parafii, w której posługiwałem na osiedlu kalinowym, gdzie też udawało się jakby kształtować pewną jakość celebracji liturgii przez po prostu przykład. Nie? Pamiętam na początku, jak otwierałem kanon rzymski, no to było, znowu porosło kanon rzymski, może będzie długo. A 3 minuty dłużej będzie, nie? Natomiast teraz na przykład czymś zupełnie naturalnym jest, że ksiądz proboszcz na dzień dobry, na dużych uroczystościach sam po prostu ten kanon rzymski, nie? Już ma ten ruch wyrobiony, żeby otworzyć. Pomogłeś mu odkryć właśnie taki smak, który gdzieś był trochę zapomniany, czy nigdy nie był jakoś, no nie wiem, odkryty. Nie? Tak, nie? I to bez jakiegoś wielkiego gadania. Trochę po prostu sam przykład, nie? Też na przykład pewne takie zafascynowanie tradycjami liturgicznymi, sposobem, nie? Jakością celebracji, tego, żeby przygotowywać pełną asystę, żeby też mieć właśnie stopniować charakter celebracji, że msza o 7 rano w środę może wyglądać inaczej niż suma niedzielna, nie? W sensie powinna wyglądać inaczej, że ta suma niedzielna powinna być świętem też od strony celebracji.
jakości śpiewu, muzyki, nie? Organisty, więc jakby cały taki ferment w parafii fajny się zrobił. Ale też mam takie doświadczenie katechizm mistagogiczny w jednej parafii, gdzie trochę nawet nie byłem świadomy do końca tego, że pozwalałem sobie na takie czasami w takim duchu trochę uszczypliwym, ironicznym pewne rzeczy komentować, że w parafiach się dzieje tak, albo jest tak, albo jest... I trafiałeś. I okazało się, że tam, bo to ja jeździłem co miesiąc tam z katechezą przez rok. Tak. I tam po chyba 5., 6. spotkaniu jedna z osób odważyła się i podeszła do mnie i mówi, bo wie ksiądz, bo te wszystkie takie psztyczki, to wszystko trafia w proboszcza, który tak robi, który mnie zaprosił na te rekolekcje. I proszę sobie wyobrazić, że tenże proboszcz na koniec całej tej serii stanął wobec parafian w niedzielę na mszy. Mówi, że chciał przeprosić, bo był niedoedukowany, nie interesował się liturgią i popełniał wiele różnych błędów. Teraz chciałby przeprosić parafian za to, przeszedł roczne dokształcanie teologiczne z teologii liturgii i teraz wprowadzi to, teraz będzie tak. I dlatego, nie? Piękna I taka mamy pokora, teraz, nie? Że no. nie, to jest niesamowite, bo to jest ksiądz już proboszcz, doświadczony x lat kapłaństwa, który był gotowy do posłuchania, do tego, żeby się nie obrazić, nie odebrać tego, a gówniarz mnie atakuje, Dokładnie. choć zupełnie nie taki był cel, trochę taka nie wiedziałeś, konwencja. po prostu opowiadałeś anegdotycznie o różnych parafiach, gdzie różnie bywa, a tu... Tak. No. I przeproszenia parafian, nie? Czyli z takiego szacunku do ludzi, nie? Że ja jestem gotowy was przeprosić, bo zrobiłem coś złego, bo popełniłem błąd. I teraz mamy taki stały kontakt z tym proboszczem. Głosiłem tam już rekolekcje nie jeden raz. W ogóle parafia żyje. Jest olbrzymie zaangażowanie ludzi świeckich w parafii. Nie? Proboszcz, który z nimi współpracuje, który się z nimi formuje, który nie zaprasza księdza dla ludzi, tylko zaprasza księdza do parafii i jest sam uczestnikiem rekolekcji. Bardzo budujące doświadczenie. Więc mam takie też doświadczenie, że to warto, że jest taka opcja. I tak mogę powiedzieć na koniec, że pamiętam taki moment, jak byłem wysyłany na studia i się wahałem, nie? No bo wyjazd na te studia oznaczał pójście też trochę w kierunku takiej pracy naukowej, ograniczenie tej działalności rekolekcyjnej w jakimś stopniu. I rozmawiałem wtedy z biskupem Rysiem, który był biskupem pomocniczym w Krakowie i też tak naprawdę myślę, że na pewno się przyczynił do tego wysłania mnie na studia i mówiłem mu o tych moich obawach, że stracę taki kontakt z ludźmi, że będę potem na uczelni pracował, to ograniczy tą możliwość działania. A on mi wtedy powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, że Jan Paweł II w czasie jednej z pielgrzymek, kiedy miał spotkanie z pracownikami naukowymi w kolegiacie Świętej Anny, gdzie teraz aktualnie posługuję, powiedział, że jest też taka posługa w Kościele, która jest posługą myślenia i że to nie jest praca naukowa i też praca na studiach, to nie jest coś, co odbiera mi duszpasterstwo, ale to jest posługa myślenia. A druga rzecz, która była bardzo ważna, to on mówi, słuchaj, będziesz jeździł na różne spotkania i będziesz karmił ludzi różnymi fajnymi rzeczami, ale prawdopodobnie nie będzie to miało właśnie takiego wymiaru jakby zmieniania konkretnej rzeczywistości, doświadczeń tych ludzi. Jeżeli nie będziesz trafiał też do księży. Mówi, a jak skończysz studia, będziesz pracował w seminarium, to wykładał też w seminarium, no to będziesz mógł oddziaływać od razu też na myślenie właśnie przyszłych księży, nie? Tak. Młodych chłopaków. No i teraz mam takie doświadczenie, od 2 lat też mam zajęcia w seminarium, więc też te rekolekcje kapłańskie, które zaczęły się jakoś tam coraz obficiej pojawiać, że to jest też takie budowanie środowiska po prostu. Zresztą to jest rzecz, która mi przyświeca cały czas. Trochę mam takie myślenie też o swojej posłudze i jakiś osobisty taki charyzmat, żeby łączyć środowiska. Począwszy od tego, żeby ksiądz diecezjalny mógł z dominikanami współpracować. I udaje ci się niesamowicie skutecznie. Więc łączenie środowisk to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne w Kościele. Rewelacja. Wiesz, tak sobie myślę o tych różnych aspektach twojej pracy. Wspomniałeś świętą Annę, duszpasterstwo akademickie, o czym pewnie moglibyśmy porozmawiać
jako zupełnie osobny odcinek, praca z młodymi, jak im opowiadać o Kościele, o Ewangelii. Zresztą jedna z Twoich książek jest właśnie o Kościele. Kościół kocham i szanuję, tak? I bardzo też pamiętam moje takie wrażenie z lektury, że to było niesamowicie świeże i takie prawdziwe, więc opowiadasz o różnych aspektach wiary, nie tylko o liturgii i masz do tego wielki dar, także dzięki, Krzysztof, za to. Niestety czas nas ściga, a zatem te inne aspekty Twojej pracy zostawimy na kolejne odcinki, być może 3. sezonu. Słuchaj, dzięki za to, że wpadłeś do nas dzisiaj, dałeś się namówić na poranną kawę i rozmowę. Z wielką radością. No, przyjęliśmy z radością. Kontynuujemy naszą współpracę. Ksiądz Krzysztof Porosło, baptysterium.pl, to Twoja strona, tam też Was zapraszamy. Kolegiata Świętej Anny, duszpasterz akademicki, wykładowca teologii liturgii, Teologii dogmatycznej. Teologii I dogmatycznej. sakramentologii szczególnie, ale generalnie mam większość różnych traktatów na studiach, wykładam, więc cała teologia dogmatyczna. Generalnie człowiek renesansu, bardzo go polecamy, a najbliższa okazja, kiedy będziecie mogli zobaczyć nas w duecie, to oczywiście rekolekcje liturgiczne Mysterium Fascinans już we wrześniu tego roku. Serdecznie Was zapraszamy. Podążajcie za nami w różnych mediach społecznościowych, obserwujcie, co robimy. Oczywiście warto subskrybować, lajkować. No i cóż, życzę Wam pięknego dnia, popołudnia, wieczoru, jakakolwiek pora właśnie nam towarzyszy. Szczęść Boże, dzięki za uwagę. Szczęść Boże.